Ile tam już na tym Patronite zebrałem? 65 000. Opłacało się. Jaki sprzęt? Ujęliśmy tutaj z kolegą obywatelsko samochód jeżdżący po chodniku. Proszę mnie nie atakować, nie życzę sobie tego. Mówię, że byłem agresywny. Panowie wykazali się postawą obywatelską, można się z nią nie zgadzać, nie mnie to oceniać. Ja nie decyduję, czy na pana nałożyć mandat, czy pana pouczyć. No odstępuję od pouczenia siłą rzeczy. Jeżeli pan będzie to nagrywał, to niestety będę musiał złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Panowie będą wjeżdżali, tak? Jak którędy? Jak którędy będą panowie wjeżdżali? Właśnie. Zablokowałem cały chodnik rowerowy. No, możesz to nagrać. Tak? To zobaczcie widzowie, ile tam już na tym Patronite zebrałem? 65 000. Opłacało się. Jaki sprzęt? Patrz, konsultują. Co my teraz możemy zrobić z tym fantem? No przyszły stanęli. Ma czerwonego papierosa. Przyszły stanęli bezczelny peszy. Nie, oni wiedzą. co Oni my wiedzą? chcemy od nich. No i dobra, wyłączam nagrywanie. Panowie, puścicie nas? Słucham? Wypuszczą nas panowie? Gdzie? No żeby wyjechać? Ale my nie trzymamy Dzień nikogo. dobry. Czy panowie mogą wyjechać tym samochodem? To znaczy, którzy panowie? Panowie, którzy podjechali tym A samochodem. jak oni chcą wyjechać tym samochodem? No tutaj. Nie, to nie mogą. Dlaczego? Nie można jeździć po chodniku. No Który rozumiem. to jest artykuł? 26. Artykuł Punkt 3 prawo, ustęp 3. prawo ruchu drogowym. Zakaz jazdy wzdłuż po chodniku. Ale panowie tu skręcą od razu, nie będą jechać wzdłuż. Okej. Niech skręcają. Panowie, skąd są, jeżeli można wiedzieć? Z ruchu pieszych. Ruchu pierwszy. Pieszych. Była pani pieszą? Szła pani tu po chodniku? No myślę, że niejednokrotnie. Nie, ja nie pytam pani, tylko tą drugą panią. No na pewno. No. I to jest chodnik dla pani, a nie dla samochodu. Będą jechać, czy czekają na coś? A panowie, jak uważają, że trzeba tę sprawę rozwiązać? Jak No i- wasz ruch pieszych rozwiązuje takie to sprawy? znaczy zazwyczaj Ja policję. dostaną 1500 zł mandatu, Tak. 6 punktów karnych i na drugi 8. raz już 8. tu nie wiadą. Mhm. Wiecie panowie, że ci państwo remontują rzeczy do przedszkola i musieli jakoś wnieść materiał. Jak pan Rozumiem. wyobraża sobie, że placówka żłobek przedszkole zlokalizowana Ale w czy samym to- centrum? Czy to przedszkole to nie jest samo centrum, to jest Służewiec. Czy to przedszkole jest zlokalizowane tu na trawniku? Nie, tutaj za trawnikiem. To mieli na Przejść trawnik kawałek, wjechać? tak? A gdzie jest parking do tego? A nie mogli tutaj stanąć na jezdni Gdzie i jest przejść zatoka te dla 10 dostawców? metrów dalej? Nie ma, Nie ma takiego tutaj A czegoś. gdzie jest parking, żeby wjechać za szlaban i zostawić? Nie ma Nie ma. takiego czegoś. A macie tam stołówkę? I jakie dostawy jedzenia, jak tam wjeżdżają? Też tu na Catering? chodnik? No. Tak, wnosi pan. Ale Skąd? tu staje? Na chodniku? Stamtąd. A, no to można tam stanąć. Tak, Było. jeżeli catering wchodzi na 2 minuty, proszę sobie wyobrazić, No. że wjeżdża catering i wnosi na 2 minuty jedzenie, tak, to jest w stanie, bo wstawia je za drzwi, a panowie musieli wziąć ciężkie materiały i chciałam jeszcze powiedzieć, że nie wyrażam zgody na nagrywanie i udostępnianie ani mojego głosu, ani wizerunku. Dobrze. Mają wózeczek, więc Ja mogli również. przejechać te paręnaście metrów dalej z jezdni po prostu. Stanąć na jezdni dla samochodów. Dla samochodu. Tak. I jezdni można blokować? A Czy Nie ma tu ruch- zakazu. Nie ma zakazu stawania na przystanku autobusowym? Nie ma. To jest nieczynny przystanek. To jest Jak tylko to dla przystanek autobusów nieczynny? nocnych. I na przystanku można stawać, wydaje się panu. Nie, bo nie jest pan można. A tu obrońcą można? ruchu pieszych, A tu a można? ruch samochodów można blokować. Tak, w sensie nas ruch Ale to nie samochodów jest rzeczywiście zablokowany. nie interesuje. Te samochody mają drugi pas ruchu, by sobie ominęły. A piesi pieszy tutaj też ma. też. Ale to musi być 1,5 metra, bo ten samochód nie ma prawa jeździć po chodniku, bo to jest niebezpieczne po prostu. Pieszy może być nieuważny, może się przewrócić i co, i przejedzie go? Rowerzysta też może być przepraszam, Może. auto również może być nieuważny. Może Nie, się akurat przewrócić. kierowca nie może być nieuważny, bo to Nie, regulują wcale. przepisy. Regulują to przepisy. Kierowca wsiada za kierownicę, będąc w odpowiednim stanie psychofizycznym. No tak mówią przepisy. Proszę, idzie pani z wózkiem, z małym dzieckiem. Nie zobaczymy, jak się zmieści pani. dobrze? Zmieści się, ale to nie o to chodzi.
Jak on tu wjechał? Tamtędy przodem? Nie, Tyłem wjechał. na pewno. No i to on też z tyłu widzi za tą przyczepką, czy pieszy tam nie leży na chodniku? Proszę pana, jest panów dwóch. Jeden obserwował, Aha, drugi jechał. tak, zobaczymy. A niech pan mnie nie przedrzeźnia. Na pewno nic nie obserwował, bo ja ich dobrze znam. Jak pani ten nauczycielka, pośmiejemy się razem. Tak. Nie wiesz? Chyba, że nie chcesz, Marku. Nie, w sumie to nie jeśli muszą widzieć, to jest. Dzień dobry. Doszło tutaj do jakiejś sytuacji, tak? Nie. Słucham? Doszło do pomiędzy panami, tak, a tutaj panami, którzy są Nie, oni do nas konserwatorami nie jakiejś podchodzili ludności, nawet. tak? Z nimi nie rozmawialiśmy nawet. Okej, a o co chodzi? Zaraz pan usłyszy. Adres. Domaniewska 20. 54, w czym mogę pomóc? Dzień dobry, proszę pani, chciałem prosić o interwencję na ulicy Domaniewskiej 28 w Warszawie, Służewiec. Ujęliśmy tutaj z kolegą obywatelsko samochód jeżdżący po chodniku. To jest z dala od krawędzi jezdni, za chodnikiem, za pasem zieleni, za ścieżką rowerową. Jakie to auto? Dacia z przyczepką. Dobra. Pana nazwisko? Galeński Wojciech. To jest kontaktowy numer? Tak? Dobra. Czy tam jest jakaś agresja ze strony tego kierowcy? Nie, ale już całe zbiegowisko tutaj pań obrończyń i pana obrońcy. Oni Dobra. tutaj do Przyjęte przedszkola zgłoszenie. przyjechali. Dziękuję, czekamy. No i to jest właśnie taki przypadek. Jest tutaj samochód, który musiał tu wjechać jakoś po chodniku. Nie powinien tego robić. Mamy 2 pasy jezdni, na których spokojnie się można w tym miejscu zatrzymać i dla mnie to jest zupełnie niezrozumiałe. Jest to niebezpieczne potencjalnie oczywiście zachowanie, dodatkowo utrudnia ruch. Tutaj mieliśmy przed chwilą pieszych, którzy nie mogą się wygodnie minąć na tym chodniku. No i zgłaszamy takie rzeczy, czekamy na policję, liczymy zawsze na jakieś konsekwencje wyciągnięte z tego tytułu. Oczywiście najczęściej się to kończy pouczeniami, także też nie ma co się, powiedzmy, w naszym systemie prawnym przejmować. No i tak wygląda ta okej. sytuacja. Dobrze, dlatego że tak, panowie też wykonują pracę, więc jeżeli państwo chcecie, to wykonajcie zdjęcie. My jesteśmy w placówce, więc jeżeli przyjedzie policja albo patrol, to prośba, żeby przyszedł do mnie po prostu i będziemy dalej rozmawiać. Oni zaparkowali tutaj rzeczywiście dlatego, że wnosili po prostu wielkogabarytowe rzeczy, a tak jak panowie na pewno wiecie, tutaj jest bardzo ciężko z zaparkowaniem. To nie Ja ich jest- nie bronię, dlatego że Żadnego wytłumaczenia, pan sobie stąd Ja jedzie. chciałbym powiedzieć tylko, że wie pan, jako... jeżeli... To jest bez sensu, nie wolno tu jeździć i koniec dyskusji. Ale przepraszam pana Maksymalnie bardzo, ja mam takie przez samo spokojnie prawo, żeby trzymać. tutaj przebywać jak i pan, więc proszę mnie nie atakować, nie życzę sobie Jeśli tego. pan powie, że byłem agresywny przy policji, to... Proszę pana, to pan nagrywa i to pan w tym momencie... Pan takie twierdzenie, że nie ma gdzie się zatrzymać. A tu... Proszę tu pana, jest ja do zapas pana, 6 metrów. czy na jezdni można się zatrzymać, albo czy można się zatrzymać Co na to za przystanku autobusowym? pytanie? A tu się można zatrzymać? Nie, na No właśnie, dlaczego koniec mnie pan dyskusji. atakuje? Koniec dyskusji. Jeszcze raz, nie Bo życzę sobie, wjechaliście bo za na chwileczkę środek naprawdę chodnika. będziemy jeszcze my wzywani na policję Proszę i ja wzywać będę policję. składał zawiadomienie po Już popełnieniu przestępstwa. zawiadomienie pan składa, że jestem Tak. agresywny. Już, boi się mnie pan? Już. Z szacunkiem do pana się odzywam. Dobrze, ja w takim razie informuję tutaj, żeby panowie odjechali. Jeżeli państwo chcecie prowadzić No i stąd nie jakąkolwiek wyjadą, niestety. sytuację, no to Zgłosiłeś zapraszam to? po prostu do środka. Wojtek, I tak jak mówię, zgłosiłeś to? ja do panów rozmawiam z szacunkiem i tego sobie tylko też życzę. Dziękuję bardzo. Użyję narzędzi obrony koniecznej wobec mnie. Zgłosiłeś to? Zgłosiłeś to? Co powiedziałeś? Zdenerwowanym głosem, że zatrzymanie obywatelskie z kolegą. A my zgłosiliśmy to na policję i Bardzo proszę, Pan- jestem w środku. dobrze, panowie powinni zaczekać na policję teraz. No nie pozwolimy wam wyjechać niestety. Aha, to w takim razie jakie macie prawo, panowie, zgodnie z prawem naszym To się polskim? nazywa ujęcie obywatelskie. Jest to określone Jesteśmy w teraz kodeksie tak naprawdę postępowania w osobami sprawach o wykroczeniach, w kodeksie chronionymi wykroczeń. prawem, Rozumiem. prawem dla policji. Czyli państwo uważacie, że Halo? tutaj zostało narażone zdrowie, bezpieczeństwo? Nie, że kogokolwiek zostały innego? doszło do wykroczenia. Mhm. Tyle wystarcza. Mhm. Obywatel może ująć obywatelsko w sprawie o wykroczenie. Dziękuję. Stosuje się te Dziękuję same bardzo. procedury, co w sprawach o przestępstwa. Pan już Rozumiem. mi wyjaśnił Zgodnie z dyżurny, że artykułem to nie 200... jest przestępstwo i to nie jest ujęcie obywatelskie, możemy się pocałować w dupę.
Prośba o to, żeby pan odjechał, dobrze? Naprawdę tak powiedział? Wszystkiego dobrego, do Tak. widzenia. No powodzenia. Idź z tyłu. Ja nie chcę być nagrywany. Rozumiem. A ja nie chcę, żeby pan jeździł na chodniku. Co Dobrze, ja teraz? przepraszam najmocniej. Tak, jeszcze raz, nie wyrażamy zgody na nagrywanie tego. Ja już to słyszałem. Jeżeli Mam to pan nagrane. będzie to nagrywał, to niestety będę musiał złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Proszę złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Prośba o to, żeby pan... Z jakiego artykułu? W związku z tym, że nie życzę sobie, aby nagrywać mnie Jaki to jest artykuł? i nie wiem, czy będzie pan udostępniał to nagranie, czy nie. Będę udostępniał na kanale YouTube. To bardzo bym prosił o pana dane personalne, dlatego że no nie życzę sobie Jak po to prostu było? tego. Jan Paweł II. Czy pan Na jakiej podstawie żąda pan ode mnie danych personalnych? na podstawie tego, że chciałbym złożyć zawiadomienie o popełnieniu Jaki to jest przestępstwa, że artykuł? nagrywa Z pan... którego artykułu? Proszę pana, ja nie muszę panu cytować w To tym proszę momencie sprawdzić w artykułów, dlatego że internecie. tak jak pan wie, kodeks karny oraz kodeks postępowania karnego zawiera kilkaset artykułów Dobrze. i ja nie muszę ich pamiętać. Dobrze, rozumiem. I ja jeszcze raz panu powtarzam, że ja pana To szanuję pan wzywa na i policję, szanuję bez również policji nic pan nie osiągnie. i Policja szanuję musi również notatkę pana, złożyć. również pana zasady i to, w jaki sposób działacie, ale po prostu nie życzę sobie tego, żebyście panowie nagrywali. I w tym momencie A ja też, w przestrzeni publicznej informuję pana, że każdy może sobie nagrywać dowolną rzecz. jeżeli wyrazi zgodę pan na Nie, upublicznienie nie chcę. wizerunku, to jak najbardziej. Ja nie Jest to upublicznię osoba prywatna wizerunku. i tego po prostu nie życzymy sobie, dobrze? Tak. I jeszcze raz panu Nie będzie powtarzam, wizerunku że publicznego. kierowca przeprosił pana, przeprosił również Ale on mi kolegę. nie zrobił żadnej krzywdy. Ja I nie chcę jest od to niego sytuacja, żadnych w przeprosin. której to rzeczywiście jest nie żadna powinien wyjątkowa sytuacja. zaparkować Dokładnie. i jest to nieprawidłowe. Jeżeli nie dostanie mandatu konkretnego i punktów karnych, będzie to robił cały czas, bo żadna kara go nie spotkała, więc pomyśli sobie, że może to robić dalej. Rozumiem, Tak to jako organ prowadzący tutaj tej placówki przekazuję taką informację, że taka się wydarzyła rzecz. samo. Myśli pan, że on obsługuje tylko państwa? Ten pan? Jest zatrudniony tylko i wyłącznie w tej firmie. Nie. Nie wyrobił na życie dla waszego przedszkola, Panie- tylko dowożąc panie media. Tomku, Proszę pana, tak. Zgłosiłem. Co? No na 112. Dobrze. No zakończmy już tę dziękujemy, sytuację. zakończyliśmy. Tak jak powiedziałam, Tu możemy odjechać? tak, prośba o to, żeby odjechać. I tak jak powiedziałem, że rozumiem to i taka sytuacja po prostu się więcej tutaj nie powtórzy. I też bardzo was proszę o to, żebyście tego przestrzegali, żeby po prostu takiej nie było... To jest przedszkole, tu ma pan dzieci. Czy to jest taka ściema, że tu nie chodzą dzieci? Są tutaj dzieci. A Są dzieci. dzieci są przywożone samochodami, czy przychodzą też czasem pieszo? Przychodzą pieszo Tym oraz chodnikiem? być może też I na nie boi pewno się pan o używają. swoje dzieci. Proszę pan, tak jak panu Dobrze, mówię, już pan zrozumiał, okej. A ja tylko jeszcze tak dla przyklepania zaczekam na policję. bardzo proszę, jestem w placówce. Znaczy pan nie jest do niczego niepotrzebny, pan nie jest żadnym świadkiem, żadną stroną w tej sprawie. Czy na ten moment ustaliliśmy, że panowie mogą Tak, proszę o odjechać? to, żeby odjechać. To proszę odjechać, dobrze? Czy planujecie dzisiaj, Panie Tomku, powrót do placówki? To już proszę od strony ulicy, dobrze? Albo dać znać, to załatwimy jakiś inny wjazd, dobrze? Okej, dziękuję. O, jest jakiś inny wjazd. Wie Pan, no to nie jest wizyta Ale towarzystwa. w dalszym ciągu powtarzam, że my nie wyrażamy zgody na To proszę nagrywanie odejść, bo ja głosu. cały czas nagrywam. Informuję, że nagrywam. Ale nie, Ale nie wyraża pani zgody na nagrywanie, a informuję, że nagrywam. Więc jeżeli pani nie chce być... I co, ja mam teraz wyłączyć kamerę, bo pani... Nie, pan miał wyłączyć, jak tylko ja tutaj się pojawiłam. Nie. Dlaczego? A po co? Dlaczego? no na wizerunku, nie może Pan tego robić. A dlaczego pan to eskaluje? Jakby doszliśmy do pewnego Co ja porozumienia. eskaluję? Stoję w miejscu z kamerą. Odejdźcie, jak nie chcecie być na Prosimy nagraniu, po no. prostu o to, żeby pan tego nie nagrywał. Tylko i wyłącznie Może mnie pan o to prosić, ale to nie jest zobowiązujące. A to pan Może pan mnie prosić, a ja nie muszę tego nie działania. robić. Ja również tego nie muszę robić. No właśnie. Nie muszę pani odchodzić. Tego stoją na... No nie muszą, Tak, ale jak chcą mnie... Ja tylko proponuję, że Proszę jeżeli panie nie Tomku, chcą... żeby pan odjeżdżał, dobrze? Tak, Panie Tomku, proszę jechać. Pan Tomek, nie, panie Tomku, prośba, żeby pan nie odjeżdżał. Tam stoi mój kolega, a ja tu stoję z przodu. Potrącenie pieszego na chodniku to jest Ale już 3000. rozmawialiśmy o tym, że panowie mogą odjechać, bo blokują cały czas chodnik. Znaczy pan walczy o to, żeby nie blokowali Nie, chodniku? nie walczę o to, żeby nie blokowali chodnika, tylko walczę o to, żeby nie jeździli po chodniku. Ja rozumiem, no to niech odjadą, sposób bo mają w tej w tym momencie sytuacji... odjechać? Nie mogą jechać po chodniku. Lawetę niech wezwą, pomoc drogową, z asystą policji. Przecież A czy laweta laweta nie tutaj może nie tutaj wjedzie? wjechać. Dźwig. Taki A, macie dźwig dźwig ma. stanie na ulicy. A, czyli Wykupią dźwig mamy sobie, wezwać. wykupią sobie Dobrze, tutaj zapraszamy policję. na 2 godziny, Wezwali wykupią panowie sobie policję? zajęcie pasa drogowego, przyjadą wielkim To wezmą dźwigiem, policję. wyniosą auto. Musimy wezwać. No wezwijmy. Ja wezmę, Panie Kolego. Proszę mój telefon służbowy. Pana imię i nazwisko chciałabym poznać. Najpierw ja poproszę pani. Jeżeli pani żąda ode mnie imienia i nazwiska, wypada się chyba przedstawić. Nie?
No nie wiem, to pani pan Marta, zaczął. spokojnie, to jeżeli Pani zaczęła. nie chce pani, to dzwoni po prostu na policję, to policja wylegitymuje. Tak, ja też tak myślę. To jest naprawdę niepojęta sytuacja. No nie pojęte. Jak można jeździć po chodniku? Ja rozumiem tam jeszcze stanąć, tak? Tam nikt nie chodzi, bo to są autobusy nocne. Ale tu na środek się władować chodnika? Tak jak pan powiedział, nie będziemy... Przez przystanek, przez pas zieleni, przez drogę dla rowerów. Kurde, no. No to tak. Ujęcia obywatelskiego w sprawie o wykroczenie można dokonać na podstawie 45 artykułu Kodeksu Postępowania w sprawach o wykroczenia. Tam jest punkt, który bezpośrednio odnosi się do tego, że stosuje się identyczną procedurę jak w sprawach dotyczących przestępstw. To jest 243 artykuł Kodeksu Postępowania w sprawach Ci karnych. zrobię taki napis na filmie. Przepisopedia. No, coś w tym stylu. Natomiast tak, możesz ująć obywatelsko w sprawie o Ale to wykroczenie. musiałbym go na ziemię powalić. Nie, I możesz trzymać ująć. głową przy chodniku. Nie, no środki. Nie? I teraz tak, oczywiście pojawią się komentarze. Ok, czyli jak ktoś przechodzi na czerwonym świetle, to mogę go zglebować, przetrzymać do przyjazdu policji, czy zglebować i tak dalej. Czy te środki są konieczne w ogóle? Nie, no chyba adekwatne Mógłbyś powiedzieć, muszą halo być kolego, proszę się sytuacje. zatrzymać. Nie ma takiego przechodzenia, wzywamy policję, musi pan tu czekać. I wtedy pewnie jak najbardziej. Tylko teraz z jakim odbiorem społecznym to się spotka, tak? To jest też istotne. To prędzej się spotka z akceptacją, chociaż też tak średnio. Ale Natomiast zatrzymywanie pieszych za przechodzenie na czerwonym świetle może być bardziej problematyczne, bo się obudzą inni ludzie dookoła, którzy powiedzą: gościu, czepiasz się, zostaw go, tak? I wtedy się trzeba jeszcze z tym mierzyć. Akurat przechodzenie na czerwonym Liczne świetle to aspekty kiepski tego typu przykład, spraw. bo ja akurat lobbuję za tym, żeby przechodzenie na czerwonym świetle było depenalizowane w Polsce. Witam, dzień dobry. Policja Mokotów. Dobry. Państwo wzywali do panów. Dobrze, to można zaprosić. Tak. Czyli panie są wzywającymi do jazdy po chodniku. Dobrze rozumiem? Do zablokowania. Czyli panowie najpierw wzywali. Tak. Dobra, to może zróbmy w ten sposób. Kto z panów najpierw pierwszy się kontaktował? Ja. No to z racji tego, że panowie wzywali, to najpierw bym panów wysłuchał, o co chodzi. Bo spodziewam się, o co chodzi, ale... Wzywaliśmy w związku z jazdą po chodniku kierującego tym pojazdem. Jego też przed chwilą zamiarem ponownej jazdy po chodniku. Tutaj był namawiany też przez państwa z przedszkola, żeby stąd odjechać. No, my nie wyrażamy na to zgody w kontekście naszej obywatelskiej postawy. Nie wolno jeździć po chodniku, to jest jasne. Jest to rażące naruszenie przepisów o ruchu drogowym 26 artykułu, punkt 3 ustęp 3 prawa o ruchu drogowym. Wszystko się A zgadza. ja mniej formalnie jeszcze powiem, że ci panowie przywieźli jakieś sprzęty do budynku, w którym mieści się przedszkole. Przywieźli to do przedszkola. Po tym chodniku, po tym samym chodniku, po którym dzieci chodzą do tego przedszkola. Okej, jeżeli Jeździli chodzi- sobie jeżeli tyłem, chodzi a o- on mówi, że wjechał tędy, Jasne. więc musiał tutaj cofać. No cofanie z taką przyczepką, wie pan. Jasne. Czyli Chyba nie pan, muszę. pan kierujący był pojazdem. Dobra, w porządku. Panowie poczekajcie. To panowie mówią przy... Kierowca sobie zdaje z tego sprawę, że to jest wykroczenie. Nie powinno się jeździć wzdłuż i po chodniku. Tak stanowi prawo i no co my więcej musimy powiedzieć. Panowie wykazali się postawą obywatelską, można się z nią nie zgadzać, nie mnie to oceniać. Niemniej jednak no, ujawnili wykroczenie, wezwali nas, my musimy zareagować na to, co nam powiedzieli i na to, co widzimy, a raczej samochód nie przyfrunął, tylko musiał wjechać, więc jest to bezsporne, tak? To już skończył z tą mandatem. To znaczy, to ja decyduję o tym jeszcze, na razie sobie sprawdzam i pana, i tam zgłaszających, także ten pan się w jakiś sposób wytłumaczył, ale też chciałbym wiedzieć też, co panowie na ten temat sądzą, tak? Mogę panu powiedzieć szczerze? Śmiało. Ja jestem przekonany, że jeżeli on nie dostanie minimalnego mandatu za jazdę po chodniku, czyli 1500 zł i 8 punktów karnych, to będzie to dalej robić. Notatkę sporządzimy z interwencji, przekażę ją do Wydziału Wykroczeń naszej Komendy Rejonowej Policji 2 Warszawa Mokotów. Na Wita Sposza 31, tam wkrótce prawdopodobnie pan dostanie wezwanie. Wykroczeniowiec będzie pana w tej sprawie przesłuchiwał. Wykroczeniowiec zadecyduje na miejscu, czy ukarać pana mandatem, nałożyć na pana punkty karne
Jeśli wykroczeniowiec stwierdzi, że sprawę należy skierować do sądu, to tak też uczyni. Natomiast na chwilę obecną ja na pana nie nakładam, będę kierował wniosek po prostu, notatkę z wnioskiem o ukaranie do sądu. Ja nie decyduję, czy na pana nałożyć mandat, czy pana pouczyć. No odstępuję od pouczenia siłą rzeczy, ale żeby pan miał tego świadomość po prostu. Tak, ja kończę interwencję, mam do tego prawo. No i w zasadzie tyle. Zanim zobaczycie finał, czyli wyjeżdżanie i uszkadzanie krawężnika, opowiem o tym, co właśnie się wydarzyło, czyli co znaczy skierowanie sprawy do sądu. Otóż, czy słyszeliście w tym odcinku słynne w dniu dzisiejszym pouczenie? Albo czy kierujący był załamany mandatem 1500 zł za jazdę po chodniku? Nie. Policjant użył bardzo sprytnego rozwiązania, czyli skierowanie wniosku o ukaranie do sądu. Brzmi surowo, ale tak naprawdę sprowadza się do sporządzenia notatki ze zdarzenia i przekazania jej wykroczeniowcowi. A co się będzie działo za zamkniętymi drzwiami na komisariacie? Tego już się nie dowiemy. Może pouczonko, może jednak mandat, a może dalej skierowanie sprawy do sądu. Tak czy inaczej jest to rozdmuchanie prostej procedury w tak jasnej i klarownej sytuacji. Dlaczego policjant decyduje o skierowaniu sprawy do sądu zamiast pouczenia lub mandatu? Powodów jest co najmniej kilka, ale jednym z nich jest na pewno przeniesienie odpowiedzialności za zakończenie interwencji na kogoś innego i święty spokój. Ani pouczenia, ani mandatu, można wracać z powrotem. Miał pan asystować. Asystuję. Nie widzę. Wie pan, ile kosztuje taki krawężnik najazdowy specjalny prowadzący? Dużo.